Czy można być zbyt miłą osobą? No to pytanie może w ogóle gdzieś tam zaszokować czy zdziwić, bo przecież bycie miłą osobą jest czymś dobrym albo chcianym. No, ale tak jak często powtarzam na tym kanale, to dawka czyni truciznę, więc i nawet w tym można przesadzić. Przesadzić i potem borykać się z trudnymi konsekwencjami bycia absolutnie wszędzie i do wszystkich ludzi, do kogokolwiek, chciałam powiedzieć, miłą osobą. Czyli frustracja, czyli poczucie bycia wykorzystywaną lub wykorzystywanym, poczucie tego, że nie ma dobrych ludzi na świecie, że wszyscy mi się jakoś naprzykrzają, wszyscy tylko są egoistami. No i przede wszystkim najzwyczajniej w świecie zmęczenie, które może dojść dosłownie do poziomu zmęczenia fizycznego, tak jak ciężką pracą. Bo takie właśnie potrafi być bycie zbyt miłą osobą. W dzisiejszym filmie powiemy sobie właściwie, co to znaczy być miłą osobą, a co to znaczy być zbyt miłą osobą. Powiemy sobie także o tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to może na przykład ciebie dotyczyć i co z tym fantem zrobić. O tym wszystkim sobie porozmawiamy właśnie w takiej kolejności i przechodzimy do tego, ale zanim to zrobimy, wielkie dzięki wszystkim osobom, które wspierają mnie i to, co robię na tym kanale. Wielkie, wielkie dzięki. Jeżeli masz ochotę podłączyć się pod to, są sposoby, żeby to zrobić. Zostawię je w opisie tego odcinka. A my zaczynamy od tego, co to znaczy być miłą osobą. No właśnie w tym takim bardzo pierwszym znaczeniu, powiedzmy, że to omówimy sobie takie podwójne dno. No więc jesteśmy najpierw na tym pierwszym dnie. To oczywiście, że bycie miłą osobą jest super, jest zaletą, jest bardzo fajną, mile widzianą rzeczą i u siebie, i u innych. Czyli jest to zwyczajna w świecie ludzka życzliwość. Po prostu jesteś otwarty, masz dobrą wolę, jesteś życzliwy, nie chcesz złośliwie na przykład komentować czy obchodzić się z ludźmi. Nie kryje się tam żadna manipulacja, żadna ukryty jakiś schemat, który ty sobie rozgrywasz, czy jakakolwiek gra. Tylko po prostu ja jestem okej, ty jesteś okej, spotykamy się i dlatego też jest fajnie i miło. Tego typu życzliwość to jest wielka zaleta. Tego typu życzliwości życzmy sobie nawzajem bardzo dużo i w życiu zwyczajnym, ale i także w internecie. Tego typu takiego ciepła międzyludzkiego w interpersonalnych kontaktach. No oczywiście, że tak. Chcemy mieć jak najwięcej, chcemy, żeby ono w ogóle istniało albo przepełniało nasze relacje i domowe, i pozadomowe. Ale. I właśnie tutaj się pojawia takie ale. No i przechodzimy do naszego ale, kiedy tego bycia miłą osobą staje się tak dużo, że właściwie to się staje naszą jedyną mantrą, jedynym celem i jedyną pobudką do działania. Jeżeli to już jest tak wydestylowane, że właściwie tak na dobrą sprawę myślisz o tym 24 na dobę w każdym kroku, jaki podejmujesz, no to mamy pewną zagwozdkę do rozwiązania i pewien orzech do zgryzienia, dlatego że to oznacza, że nic innego się nie liczy. I to będzie oznaczać, że to bycie miłą osobą zawsze wyjdzie przed szereg, a to oznacza, że z tyłu zostawisz inne wartości. Typu na przykład asertywność, albo uszanowanie siebie, albo wartością, jaką są granice międzyludzkie. To jest nic negatywnego, to jest coś, co jest bardzo zdrowym zjawiskiem między ludźmi, co bardzo uzdrawia i sprawia, że relacje są równoprawne. Natomiast jeżeli ciągle jedyne co robisz, to potakujesz i się uśmiechasz i gryziesz w język, żeby tylko nie powiedzieć czegoś, co przewidujesz, bo jesteś w tym świetny, żeby przewidzieć, że może to się nie spodoba i będzie jakimś tam zarzewiem konfliktu, a więc się uśmiechasz i jesteś super miły,
no to właśnie o to chodzi, że tutaj już jest ten punkt krytyczny, w którym przechylamy się, gdzie tego dobrego jest po prostu za dużo i staje się czymś niedobrym. Tak więc bycie miłą osobą gdzieś dalej w swoich konsekwencjach ma to, że ustępujemy, mówimy tak, kiedy myślimy nie, i to oznacza rezygnację z siebie. Co niekoniecznie musi dawać, tutaj jesteśmy na minusie, a to niekoniecznie musi przynosić jakiś plus, zwłaszcza długofalowo. Dlatego, że ciągle rezygnujesz z siebie, rezygnujesz, nie ma dla ciebie przestrzeni, czujesz się coraz gorzej, rozgoryczenie i tak jak mówiłam na wstępie, takie poczucie, że ten świat jest wredny jakiś, że na każdym kroku właściwie ktoś ciebie chce wykorzystać. I to nie jest pomocne. I jednym z czynników, który do tego się dokłada naprawdę w sporej ilości, jest właśnie bycie chronicznie miłą osobą. No dobra, ale możesz zapytać, a dlaczego to się tak dzieje, nie? Skąd ja to mam? Skąd taki impuls? No, przyczyn najczęściej jest wiele, a nie tylko jedna, i każda z tych przyczyn już wystarczy. Każda z tych przyczyn mocno utwierdza niestety ciebie w przekonaniu, że to bycie miłą osobą to jest jedyna twoja opcja, dlatego też warto to troszeczkę rozłożyć na czynniki pierwsze, zobaczyć, zrozumieć i ruszyć do przodu. Pierwsza rzecz, no wzorce. Wzorce, którymi gdzieś przesiąkamy już w dzieciństwie i które nam się przekazuje werbalnie, niewerbalnie, bezpośrednio, nie bezpośrednio, gdzieś w jakiś sposób taki właściwie to ja nie wiem kiedy i gdzie to podłapałam, ale podłapałam. I no tutaj to takie ugrzecznianie siebie, czyli to tak naprawdę nie jest właśnie życzliwość, tylko to jest zakneblowanie sobie buzi tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie robić zamieszania. Być bardzo grzeczną osobą, być grzecznym dzieckiem. W ogóle tutaj słowo klucz to grzeczny, a nie życzliwy. Czyli rezygnuję z siebie. Tylko że sobie oficjalnie nalepię taką łatkę, że ja jestem bardzo kulturalna, jestem bardzo życzliwa, ja nie chcę się nikomu narzucać, ja nie chcę robić zamieszania niepotrzebnie. No, zastanów się, kiedy mówisz do siebie takie rzeczy albo do kogokolwiek innego, co tak naprawdę się pod tym kryje. Czy to jest tylko to jedno dno, czy gdzieś sięga drugiego. Warto się zastanowić nad tymi wzorcami, które nam gdzieś tam przekazano i w wieku dorosłym podjąć świadomą decyzję, czy ja się z tym zgadzam, czy ja może widzę to inaczej i chcę iść w inną stronę. Czy gdybym swoje dzieci, czy dosłownie swoje, czy dzieci, nie wiem, kogoś z rodziny, czy bliskich osób, miała czegoś nauczyć w życiu, miałabym wyposażyć tą młodą osobę w coś, co wierzę, żeby było bardzo pomocne, dobre, mądre, to czy była to by ta grzeczność? Czy to byłoby to rezygnowanie z siebie notorycznie? Kolejna rzecz, lęk przed odrzuceniem, lęk przed konfliktem, lęk przed tym, że ktoś mnie nie polubi. I no, tego typu przekonania gdzieś w nas pracują bardzo mocno, do tego stopnia, że my właśnie siebie ugrzeczniamy, to znaczy tak naprawdę lepimy siebie na modłę czyjejś preferencji, na modłę czyjejś potrzeby i czyjegoś wyboru. I wyobraź sobie tutaj, pomnóżmy te czyjeś razy 2, razy 5, w zależności jak szerokie jest twoje środowisko społeczne, razy 20, no i masz już 20 innych wersji siebie, tylko po to, żeby się przypodobać innym, żeby nie wywołać u nich jakiegokolwiek grymasu dezaprobaty, rezygnacji z waszej relacji, a już absolutnie konfliktu. No i masz siebie jako takiego akrobatkę, która właściwie się wygina jak człowiek guma. W zależności od tego, z kim przebywa, to taka jestem, nie? Jak ta chorągiewka. To jest męczące. To jest bardzo męczące i znowu jakby wskazuje na to, jak bardzo ważną konsekwencją jest tego to, że ciągle czujesz notoryczne zmęczenie.
Mówiąc jeszcze o takich błędnych założeniach i przeświadczeniach, które gdzieś pracują w środku, to trzeba do tych wszystkich lęków albo do tych przekazanych przez poprzednie pokolenia, nad którymi właśnie brakowało jakby twojej świadomej refleksji, a którą teraz chcemy wywołać. I dobrze, bo to trzeba się nad tym zastanowić. Czy ja tak chcę dalej żyć, czy potrzebuję zmiany? Ale musimy sobie do tego dołożyć jeszcze jedno przekonanie, mianowicie to, że jak będę miła, to inni będą do mnie też mili. Jak będę takim cudownym, układnym, życzliwym, grzecznym człowiekiem, to identycznego sposobu bycia mogę się spodziewać po innych. No to jest tak, jakbyś chciał lub chciała nakręcać ludzi, jak takie jakieś króliczki takie do skakania w pewien określony sposób, tylko że tym nakręcaniem jest emanowanie czymś, na przykład właśnie bycie miłą, chronicznie miłą osobą. To tak nie działa. Każdy człowiek jest jednostką niezależną, indywidualną. Ma swoje własne poglądy, wspomnienia, traumy, myśli, emocje. Jest tym absolutnie napakowane, nafaszerowane i tym żyjemy. I tylko dlatego, że jakaś osoba jest chronicznie do nas miła, to jeszcze troszkę za mało, żeby powiedzieć, aha, to ja będę tym samym. Ja się tak samo nakręcę i będę też chronicznie miły do niej. Jako osoby, które mają gdzieś ten taki syndrom ugrzecznienia, najprawdopodobniej odnajdujesz się w tym, że ta twoja grzeczność rozdawana tak na lewo i prawo non-stop, 24 na dobę, ma gdzieś jakieś w podwalinach swoich przeświadczenie, że to wróci do mnie. To, co rozdam, to dosłownie w tej samej formie wróci do mnie. Tak jak, nie wiem, komuś pożyczę książkę, to po prostu ona do mnie wróci. Podczas gdy po prostu tak nie ma. Nawet ta książka może do ciebie nie wrócić. Powiedz mi, ile razy się pożycza komuś książkę i potem nie wiadomo, gdzie ona wsiąka. Albo wraca do ciebie, ale z jakimiś dziwnymi adnotacjami, albo wyrwaną kartką, albo zaginanymi kartkami. Więc tym bardziej coś tak ulotnego, coś tak złożonego i skomplikowanego jak nasze reakcje, nasz sposób bycia, sposób życia z drugą osobą. To nie można sprowadzić tego do prostej transakcji. Ja ci A, no to ty mi A nie B. Tak to nie zadziała, a jeżeli startujesz i uruchamiasz w sobie to bycie notorycznie miłą osobą, w takiej nadziei lub oczekiwaniu łamane przez żądaniu skrytym, to do czego doprowadzamy? Doprowadzamy siebie do bardzo wielkiego rozczarowania. Prędzej czy później. Przez to jakiejś frustracji, rozgoryczenia, żalu, niesmaku i generalnie zniesmaczenia relacjami z ludźmi. Co jest dosyć przykrym miejscem i dlatego warto o tym wszystkim mówić i poruszać tę kwestię bycia notorycznie miłą osobą, bo jest dużo do stracenia, albo jeżeli jesteśmy świadomi, coraz bardziej zyskujemy świadomość na te tematy, to jest dużo do zyskania. Dlatego też oczywiście muszę nadmienić, że czasami to jest za mało obejrzeć jeden film, bo to ugrzecznienie, ten na stałe przyczepiony uśmiech, cokolwiek by się nie działo, to może ciebie też dotyczy i jeżeli potrzebujesz rozmowy na ten temat, zapraszam na spotkania 1 na 1. Zapraszam ciebie też do newslettera, gdzie właśnie bardzo regularnie, raz w tygodniu przypominam ci o tym, jak i żeby dać sobie spokój. Jeżeli potrzebujesz takiego miejsca, zapraszam. No i tutaj już widzimy jeden wielki koszt bycia notorycznie miłą osobą, ale oczywiście się na tym nie kończy, jeśli chodzi o koszty. Dlatego, że jesteśmy gdzieś tam, właśnie lepimy siebie, tak? Jak wyginamy siebie jak ten człowiek guma. To, co z nami, no nie wiadomo. Gdzieś po drodze siebie tracimy. Tracimy przede wszystkim kontakt ze sobą, bo zyskujemy wielkie wyczulenie, o ile by nie powiedzieć przeczulenie, na punkcie tego, co inni o mnie powiedzą, co inni sobie o mnie pomyślą, jak inni mnie zobaczą, jakie wrażenie ja na innych wywołam. To na tym skupia się wielka
uwaga. Natomiast w tym momencie, dlatego że mamy 24 godziny na dobę, a nasza uwaga, koncentracja jest zasobem, który bardzo szybko się zużywa w ciągu od rana do wieczora, w ciągu jednego dnia, to znaczy, że skoro ją wydatkowaliśmy w jedną stronę, to już jej zabraknie w drugą. No jeżeli masz na przykład 50 zł do wydania na jeden dzień, jeżeli wszystko wydasz na kogoś, to już na siebie nie wydasz nic, bo już masz koniec budżetu. Twoja uwaga działa identycznie i tego nie przeskoczysz. Nie ma tak, że sobie rozciągniesz tą uwagę i wymusisz w jakiś sposób gdzieś tam na koniec dnia jakąś refleksję pod tytułem a czy ja w ogóle jestem głodna, co ja czuję, jak ja się czuję, co we mnie się pojawiło dzisiaj, a nie w innych. To tak nie działa. Chodzi o dystrybucję tej uwagi w sposób rozsądny i sprawiedliwy, co też potem nie prowadzi do tej całej żalu, rozgoryczenia, tej całej mieszaniny tego wszystkiego, dlatego że od początku podchodzimy do tego tak, że ja mam zasoby ograniczone, rozdzielę to między innych, ja to innym też podaruję, ale i sobie. O sobie nie zapomnę, siebie nie zaniedbam, a notorycznie bycie miłą osobą jest tym samym, co zaniedbywanie siebie. Straceniem kontaktu ze sobą. Notoryczne nieprzebywanie ze sobą, dlatego że notorycznie przebywasz, powiedziałabym, nie tyle z innymi ludźmi, co raczej w ich głowach. Starasz się domyślić, co im tam po głowie chodzi, co oni myślą o tobie, o tym, co zrobiłeś i tak dalej, czyli bawisz się w jakąś telepatię. Jesteś gdzieś tam u nich, przy nich, a to oznacza, że nie jesteś przy sobie, nie poznajesz swoich potrzeb, nie uczysz się ich szanować, nie uczysz się łagodnego podejścia do siebie, nie ćwiczysz samowspółczucia, nie ćwiczysz autorefleksji, samoświadomości. Jeżeli to nie są straty, to ja nie wiem, co nimi są, co nimi jest. Kolejną drogą, konsekwencją jest to, że coraz trudniej ci jest podjąć decyzję. Być może jako miła osoba, taka super ugrzeczniona, obserwujesz to u siebie, że bardzo ciężko jest ci podjąć jednoznaczną decyzję. A propos czego, tak? A propos czegokolwiek, może w ten sposób, a propos czegokolwiek. Czyli czy to jest jakaś osobista wypowiedź na zasadzie, chcę tutaj mieszkać, nie tam, decyduję się zrobić krok w tą stronę zawodowo, czy w inną, albo wrócę sobie na studia. Od takich decyzji jak ja mam teraz zadzwonić, czy ja nie mam zadzwonić, czy jak ja się spotkam, jak się spotkam, to wtedy co ja mam powiedzieć i tak dalej. To są wszystko decyzje do podjęcia. Wszystko to są decyzje. My po prostu podejmujemy codziennie setki, tysiące decyzji. A jeżeli chcesz być super milutką osobą, to znaczy, że ciągle się zastanawiasz, jak inni będą widzieć twoją decyzję, jak inni ją ocenią, jak inni się ustosunkują do twoich decyzji, więc niesłychanie jest to ciężko podjąć. Wtedy, kiedy zakładasz, że osobie A, B, C, D i tak dalej, aż do Z, twoje decyzje mają się spodobać, mają nie wywołać zgrzytu, dezaprobaty, a tym bardziej w ogóle konfliktu. No i weź podejmij taką decyzję. Posadź sobie cały panel ludzi i podejmij taką decyzję, która się spodoba wszystkim. Nawet jeżeli to nie będzie wielki panel, tylko 2 inne osoby, to już wystarczy. Żeby mieć wielką zagwozdkę, to co ja mam zrobić? Więc ten taki paraliż decyzyjny też może być jedną z konsekwencji tego, że się chcesz wszystkim przypodobać. Dlaczego? Bo właśnie do tego służy bycie super grzeczną, milutką osobą. Jak widzisz, to wszystko, nie dziwmy się temu, że to wszystko, te wszystkie konsekwencje i te wszystkie mechanizmy, jeżeli są uruchomione albo uruchamiane codziennie, w każdej minucie, może w każdej godzinie twojego życia, twoja samoocena spada. No bo jak możesz się dobrze ze sobą czuć, kiedy po prostu w ogóle nawet siebie nie czujesz? Bo ciągle tylko się angażujesz w to, co czują inni. To po pierwsze, nie masz ze sobą kontaktu, więc jesteś dla siebie
w pewnym sensie obcą osobą. Żyjesz tak jakby nie w ugruntowaniu, uziemieniu w sobie, tylko tak jakby metr od siebie. Więc jak masz się czuć dobrze, jeżeli w ogóle się nie czujesz ze sobą? Jak masz się czuć też dobrze ze sobą, kiedy w ogóle nie liczysz się ze swoim zdaniem? Nie słuchasz go, nie szanujesz go. Bardzo często przekraczasz swoje własne granice. Bardzo często pozwalasz innym przekraczać swoje własne granice. Jak można mieć poczucie takiego, jest ze mną okej. Nie jestem idealnym człowiekiem, ale jest okej. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolona z tego, kim jestem i jak ze sobą jestem. Jakim cudem to ma się zadziać? Gdzie ta roślinka ma wykiełkować i rosnąć i ukorzenić, a potem puścić wielkie gałęzie, liście, owoce, jeżeli nie ma w ogóle na to gruntu? Nie ma do tego uwagi, czyli tego słońca. Nikt jej nie podlewa, nikt się o nią nie troszczy, nikt do niej nie wraca za pomocą powtórek. To się nie uda. I to jest właśnie największy koszt. To tak naprawdę jest największy, który właściwie splata jakby kokardą te wszystkie pozostałe. No i tutaj dochodzimy oczywiście do super ważnego punktu, czyli co zamiast, nie? Jeżeli to wszystko się gdzieś orientujesz w tym wszystkim, jeżeli jesteś tutaj, a dalej oglądasz ten film, to w ogóle świadczy o twojej wielkiej odwadze, więc bardzo ci tego gratuluję, dlatego że to nie jest mała rzecz potrafić słuchać na ten temat. Móc siedzieć i dopuszczać do siebie prawdę, która boli, a to jest prawda, która boli. Zwłaszcza osoby, które są super grzeczne i miłe i zawsze uśmiechnięte i sympatyczne, cokolwiek by się nie działo, to jest to bolesne. No po prostu jest to bolesne, bo zrozumiałe, bo przecież wymyśliłaś lub wymyśliłeś sobie pewien patent, w który mocno wierzyłeś i pokładałaś w tym nadzieję. A tutaj ktoś ci z jakiegoś ekranika mówi, halo, nie tak oczywiste jest to. Zastanówmy się, zatrzymajmy się, pomyślmy. No więc jeżeli tutaj jesteś właśnie w tym momencie, kiedy się zatrzymujesz i zastanawiasz i myślisz, gratuluję ci tego, naprawdę już jest dobrze. A może być jeszcze lepiej, czyli można się pozastanawiać, dobra, to już widzę, co w związku z tym dalej. Pierwsza rzecz, tak jak zawsze, otwieramy oczy. I już teraz te oczy są otwarte, ale jednostkowa sprawa niczego nie załatwi nigdy, tak? Jedna marchewka nie czyni zdrowej diety. Więc tak samo tutaj. To nie znaczy, że jeżeli obejrzysz ten cały film i nie za wiele w twoim życiu się zmieni, to jest wszystko w porządku. To nie znaczy, że czegoś nie robisz dobrze, tylko to znaczy, że po prostu potrzebujesz wracać. Czy do tego filmu, czy do różnych treści, które mówią na ten temat, a na tym kanale jest o tym sporo, więc ci to wszystko podłączę, jakbyś chciał po prostu wzmacniać, czy ugruntować siebie w tym przekonaniu, że bycie miłą jednostką to nie jest wszystko, to nie jest jedyny cel w życiu i są też inne wartości. Tak więc pierwsza rzecz, ugruntujmy się w tym przekonaniu i świadomości. Popatrzmy na siebie, a raczej zerkajmy na siebie non-stop, dosyć często. Przez to też przyjdzie jeszcze jedna wygrana przy okazji, czyli w ogóle zaczniesz zwracać na siebie uwagę. Zaczniesz pytać siebie, jestem tą miłą osobą notorycznie, ale jak ja na tym wychodzę? Wszyscy są super zadowoleni, wszyscy wydają się być tacy ukojeni moją obecnością, a jak ja na tym wychodzę? Gdzie ja tutaj jestem w tym równaniu? Ja się liczę w ogóle? No więc zyskanie tej świadomości jest super kluczowe. To jest absolutnie pierwszy krok. Bez niego się nie obejdziemy i bez niego nie pójdziemy dalej. Ale kiedy już on jest, no to musimy przejść do kolejnego, czyli asertywności. Kolejna rzecz, którą należy dotknąć i tak jak pierwsza, zyskanie samoświadomości to jest na zasadzie zatrzymuję się, obserwuję, tak teraz druga asertywność jest już działam. Działam w trochę inny sposób i celowo mówię trochę inny, żeby ciebie zachęcić do metody małych kroków. Nie rzucaj się na głęboką wodę, to ci odradzam.
tylko się gdzieś tam sparzysz, podtopisz, nie będzie przyjemnie, zrazisz się i powiesz nie, 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 bycie miłą osobą działało, jakoś to przeżywałam i tak sobie będę dalej żyć. Więc głęboką wodę odsuwamy, za to wchodzimy sobie do brodzika i sobie malutko tam, nie wiem, jedną stopą moczymy, ale dotykamy tej wody. Tą wodą tutaj, o której mówię, jest asertywność, czyli mówienie o sobie. Przede wszystkim asertywność to jest mówienie o sobie, a niekoniecznie mówienie nie. Chociaż oczywiście to też się w tym zawiera, dlatego że w ten sposób wchodzimy na ścieżkę wyrażania siebie, a notorycznie miła osoba siebie przekreśla, milknie, o wiele częściej milczy niż mówi, o wiele częściej wycofuje się niż decyduje na coś, o wiele częściej znika i staje się niewidzialna niż się pokazuje. Dlatego musimy to odkręcać w działaniu. No jeżeli chcemy, żeby to nie skończyło się tylko i wyłącznie na teorii, to tutaj jest działanie. Jeżeli zastanawiasz się, dobra, ale jak ja mam to robić? No to właśnie tak. Czyli najpierw wyrażasz siebie. Znajdź sobie takie osoby, takie sytuacje, konteksty, które są łatwe do wyrażania, które może nie wzbudzą od razu wielkiego trzęsienia ziemi w twoich relacjach i w tobie, ale będą już czymś innym niż nie myślenie, a milczenie. Będą czymś innym niż gdzieś tam zakleisz sobie taśmą wodoodporną swoje usta. Nie, zdejmujemy tę taśmę i mówimy chociaż jedno zdanie więcej niż zwyczajowo. Chociaż jedno zdanie. Czyli uruchamiamy ten pociąg, ale tak jak pociąg startuje, to nie jest cyk w 1 sekundę do setki, tylko to jest powolutku, powolutku i tak też my się rozpędzamy. I tego typu podejścia rozbijają się zawsze o powtórki. Tego musi po prostu być więcej. I musimy wracać. Dlaczego? Dlatego, że wtedy twoje przekonania, twoje przeświadczenia, którymi przesiąknęłaś bardzo mocno, twój układ nerwowy, twoje całe ciało i twoje emocje uczą się powolutku tej wody, wchodzić do niej i przekonują się, że może jeszcze nie pływam, może nie będę w ogóle nigdy zawodowym pływakiem, ale nie muszę być. Ale już się moczę. Już sobie zamaczam tą stopę, potem nogę, potem wejdę do tej wody, potem trochę posiedzę sobie w tej wodzie i na zasadzie właśnie wejść, wyjść. Czyli wejdę, faktycznie obciążę siebie, bo to jest inne zachowanie. To wywoła dyskomfort. Wlicz to po prostu w koszty. Ale wyjdę sobie z tego, zregeneruję siłę, pomyślę sobie o tym, wracamy do punktu pierwszego, tak sobie przeskakujemy, nie? Na tym właśnie polega praktyka. Zrobię jakieś notatki, może z kimś coś przygadam, zrozumiem, otworzę się na inne możliwości i wracam do tego basenu. I tak w kółko. Tak wygląda praktyka. Nie licz na jakieś wielkie przełomy, nie licz na jakieś wielkie cuda, które się mają zadziać na skutek. Przecież już raz próbowałam, ale się sparzyłam i było okropnie. Nieważne. To jest nieważne. Ważne jest to, że jeszcze sporo życia przed tobą. Czy na pewno chcesz to spędzić w tej klatce ugrzeczniania siebie? Czy może jednak warto wyjść na zewnątrz, nawet jeżeli czasami się przewrócisz? A przewrócisz. Załóżmy to z góry. Po prostu od razu musimy założyć, że tak, to będzie dyskomfortowe, to nie będzie super łatwizna. Wielką łatwizną są automatyzmy. Dla ciebie akurat tutaj w tym przypadku bycie miłą osobą. Dlatego potrzebujemy dyskomfortu. To właśnie w nim się zrodzi zmiana, a nie w łatwiźnie. Tak to się nie dzieje. No i trzecia rzecz, o której warto pamiętać, jest to, że a raczej to jest takie wystawianie siebie na tą tezę, powtarzanie, wracanie do tej tezy i tutaj możesz sobie coś wypisać, możesz sobie stworzyć swoją własną listę, możesz sobie takie przypomnienia gdzieś w ogóle gromadzić, ustawić na tapetkę w komórce, w komputerze, albo napisać w komentarzach pod tym filmem. Nie wszyscy muszą mnie lubić. Nie wszystkim muszę się spodobać. Kiedy otwieram buzię, to nie dlatego, żeby wszyscy byli zachwyceni tym, co z niej się wydobędzie. Nie muszę być przez wszystkich lubiana, a to oznacza, że nie muszę walczyć o tą aprobatę.
o te uśmiechy z innej strony, o te kiwnięcia, że oho, zgadzam się. Nie. Kiedy przestajesz o to walczyć, no to właśnie dlatego, że uznajesz, że poddaję się. W tej kwestii się poddaję. Nie każdy mnie polubi, nie każdy musi mnie polubić. No przecież nie będziemy za gardło trzymać innych ludzi i mówić lub mnie. Ani to nie jest dla ciebie komfortowe, dla nich też nie. Pozbawiasz w ten sposób drugą stronę niezależności, stanowienia o sobie. To nie jest ciekawy patent na relacje. Dlatego o wiele lepszą alternatywą jest powiedzieć sobie, nie każdy musi mnie lubić. Lubi mnie A, B, C, tyle mi starczy. I też te lubienie nie musi być idealne. Zapomnijmy o perfekcjach w związkach, w relacjach. O tym był inny film. Też ci to podlinkuję. Daj mi znać, gdzie siebie widzisz gdzieś na tej skali właśnie ugrzeczniania. Czy to jest jeszcze ta życzliwość, która jest pomocna, fajna, przyjazna i ciepła? Czy to już jest absolutnie przyklejanie sobie uśmiechu sztucznego na usta, cokolwiek by się nie działo w twoim życiu? Jak się w tym odnajdujesz i które z punktów gdzieś się tutaj tobie przydało? Jeżeli coś się przydało, daj mi znak, to znaczy łapkę w górę. Jakikolwiek komentarz, kliknięcie, subskrypcja, cokolwiek robisz tutaj, to jest wielkie wsparcie tego kanału, za co ci z góry bardzo dziękuję, podobnie jak innym osobom wspierającym, a my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.